Siemanko, mamy ostatni dzień lipca. No i akurat się poszczęściło, bo mieliśmy przez ostatni dzień i noc bardzo duży opad. Sceneria jest przepiękna, ponieważ jak widzimy w tle drzewka są skąpane śniegiem. Bardzo mi się to podoba. No i co, idę teraz na mały spacerek, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I moim celem jest jeziorko, nad którym już raz byłem, kiedy Scotty sobie jeździł na łyżwach i tak na tych łyżwach jeździł, że sobie wyciął przerębel, do którego wpadł. No nic się nie stało strasznego, ale właśnie idę teraz zobaczyć, jak te jeziorka wyglądają. Mamy tutaj dwa jeziorka, uściślając. Jak wyglądają jeziorka taką typową zimową porą. Tuż przed tym, zanim wyruszyłem na tą wycieczkę, z godzina 13, Doug, czyli Nestor rodu Simpsonów, wysłał informację, że no on wraz z synami jest w trakcie odśnieżania drogi i w zależności od tego, gdzie im się uda dojechać, no to jest możliwe, że jeszcze dzisiaj coś popracujemy, żeby dodatkowo odśnieżyć ośrodek, ale ta informacja ma przyjść za 1,5 godziny. Jeżeli dzisiaj nie pojedziemy już pracować, no to jutro godzina wcześniej rozpoczyna się praca o 6:30. Normalnie zaczynamy o 7:30. Pick-up 7:30 zwykle jest, a tu może być godzinę wcześniej. To oznacza, że będzie więcej pracy. Czyż nie pięknie? Ta droga prowadzi do uroczego jeziorka, o którym wspomniałem wcześniej, ale wcześniej muszę pokonać śniegu po kolana? Może nie? Tak, zdecydowanie po kolana. Nie wiem, czy mi się uda. Bardzo głęboko, ale idę. Dobra, skarpetki już mokre. Trudno. Idziemy. Przepięknie. Finalnie dotarłem nad jeziorko. Troszkę było ciężko tutaj dojść, bo zgubiłem drogę. Poprzednio jak tu byłem, to nie było śniegu i jak spadło troszkę, to błądziłem, bo wszystko białe, wszystko tak samo wygląda. No i brodząc po kolana w śniegu udało się wreszcie dojść. Pamiętam, że poprzednim razem to jeziorko z drugiej strony przyszedłem z drugiej strony do niego. No i teraz się zastanawiam, jak to obejść, żeby nie wpaść do wody, bo woda jest aż tutaj. Counting slowly. Yep. I'll just check the other side.
Po obfitych opadach śniegu przyszła pora na dostanie się na górę. Sytuacja wygląda tak, że żeby tutaj dojechać, to trzeba tą drogę odśnieżyć po tak obfitych opadach. No i co? Właściciele stoku pracują ciężko ratrakami i traktorem, żeby odśnieżyć. Więc my dzisiaj musieliśmy użyć naszych samochodów, ale też dostaliśmy samochody prywatne właścicieli, żeby dotrzeć na górę. No i w takim składzie oto pokażę Wam Toyota Hilux, jedna nowsza, druga starsza, Toyota Land Cruiser szefa i na samym początku też Hilux Surf Scottiego. Taka kawalkada, wszystko na łańcuchach, auta terenowe. Inaczej tutaj się po prostu nie da dostać. No, da się tu wjechać zwykłym samochodem na łańcuchach, ale pod warunkiem, że droga jest odśnieżona. Niestety tak nie jest. Wczoraj żeśmy też wyciągali jednego vana spod jednego domu, który miał stromy podjazd, żeśmy odkopywali kupę śniegu, bo po prostu zawisł i wspólnymi siłami zdołaliśmy go wypchnąć na płaski fragment terenu, ale i tak dalej by nie pojechał, no bo brakowałoby mu prześwitu, więc w takich warunkach tylko terenówki się spisują, moi drodzy. Mamy całą kawalkadę. Zobaczcie, to jest Hilux jednego z szefów. Wszystko łańcuszki. Co ciekawe, łańcuchy tylko na jednej osi. Nie wiem, tak wystarczy im, tak, że jedna oś. Oh, it was fun while it lasted. I only paid £5. Say goodbye to Baliant. Where's the shop? Round the saddle. Yeah, there's like stuff there that's probably there. I want to record your death. No jak widzicie, aby odśnieżyć drogę, potrzebna jest praca ratraka, traktora i ludzi. No, nie jest to łatwa sprawa w takich warunkach. Na samej górze spadło prawdopodobnie około 1 metra śniegu w przeciągu jednego dnia, może dwóch. Zobaczcie, to wszystko zostało wymiecione przez nas, żeśmy to wszystko odśnieżyli. No ale zwróćcie uwagę, ile tutaj zalega śniegu wszędzie dookoła. Opad był naprawdę mega solidny. Teraz ekipa szefów ratrakuje, tylko szefowie ratrakują i rozpychają ten śnieg, udrożniają te trasy, żeby dało się po nich jeździć. Jutro prawdopodobnie już przyjmujemy klientów. Dzisiaj jest ośrodek zamknięty, bo trzeba go przygotować. Największą część czasu pochłonęło przygotowanie drogi. To jest niesamowity wysiłek i niesamowita praca, żeby tą drogę udrożnić. Robi się z ratrakiem oraz traktorem. Trwa to bardzo długo. No ale cóż, no takie są realia Nowej Zelandii, po prostu. Jest to dzicz, jeżeli chodzi o naturę. Żyjemy w dziczy, z dala od cywilizacji, więc tak to wszystko wygląda. W Europie jest trochę prościej z tymi rzeczami. My znamy stoki narciarskie zindustrializowane mocno i zawsze dojedziemy na miejsce, jak popada, to posypią solą czy piachem, odśnieżą odśnieżarki, a tutaj wszystko trzeba samemu zrobić, bo inaczej po prostu nie pójdzie i bez łańcuchów nigdzie nie wyjedziemy.
O skali trudności drogi, która prowadziła do Lyford, może świadczyć fakt, iż pewnego dnia zjeżdżając w dół trafiliśmy na klientów, którzy wracając ze stoku utknęli przy jednej z zasp i nie za bardzo wiedzieli, co mają robić. Auto nie było zakopane, ale zsuwało się w dół po wciśnięciu hamulca. Skończyło się tak, że nasz kolega Scotty wsiadł do ich samochodu i sprowadził go na dół.